Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Portugalii. Dojechałam na miejsce załadunku z przygodami. Jezu, gdzie ja dzisiaj nie jeździłam. Pokażę Wam w innym odcinku, ale generalnie już mi się nogi trzęsły. Dawno już nie wjechałam sobie w taką sytuację. Ale generalnie to fajny tydzień. Jechałam ostatnio 2 noce, 2 pełne noce. Drugiej nocki przejechałam Hiszpanię. Całą Hiszpanię od granicy z Francją, od Irunu aż tutaj do Portugalii. 800 km, bo wjechałam jeszcze do Portugalii na rozładunek. 9 godzin 10 minut. Nie do zrobienia, prawda? Nie do zrobienia w Niemczech czy gdzieś tam w ciągu dnia, więc uwielbiam nocki, a poza tym nocą jest czas na to, żeby sobie spokojnie pomyśleć, a mi zawsze nocami od zawsze przychodziły do głowy najlepsze pomysły. Oczywiście nocami za kierownicą. A ostatnio miałam dużo do myślenia, bo Imagination Transport funkcjonuje już 8 miesięcy na rynku i cały czas wszyscy pytają mnie o to, kiedy drugi zestaw, jaki drugi zestaw będzie, a ja cały czas o tym myślę i cały czas myślę o tym, w którym kierunku iść. Dawniej byłam typową Zosią Samosią i nigdy w życiu nie zleciłabym choćby złożenia wideo komukolwiek z zewnątrz. Wszystko musiałam robić sama. Ale gdy doszło już do tego, że cały czas na 100% pracowałam jako kierowca i robiłam dużo innych rzeczy i zaczęłam sypiać 4 godziny dziennie, bo na więcej nie miałam czasu, to dotarło do mnie, że ja jednak nie jestem robotem, jestem człowiekiem. I wszystko fajnie idzie, ale jeżeli tak dalej pójdzie, bo któregoś razu ja zasnę za kierownicą. I wtedy do mnie dotarło, że trzeba zacząć zlecać pracę innym. No i spróbowałam. I już tak po roku zlecania wszystkich prac, które mogę tylko zlecić, żeby siebie odciążyć, nigdy w życiu nie wróciłabym już do Zosi Samosi, bo okazało się, że nie tylko mam więcej dla siebie czasu, ale to akurat nie jest dla mnie mocnym argumentem, ale przede wszystkim ja mam dużo więcej wolnej głowy i energii na to, żeby myśleć nad rozwojem firmy, co mnie akurat najbardziej jara. A poza tym myślę, że w dobie kryzysu to jest bardzo ważne, żeby zlecać wykonywanie usług innym. No więc wracając do tematu, kiedy drugie auto. Ja uważam, że nie sztuka jest zamówić drugi, trzeci czy piąty zestaw, ale cała sztuka polega na tym, żeby tak zbudować firmę, tak zbudować strukturę firmy, żeby dobrze działała i przy jednym zestawie, i przy 2, i przy 5, i przy 10, bo błędy podstawowe można popełniać tak samo w małej firmie, jak i w dużej firmie, tylko że mając jeden zestaw, to dużo mniej kosztuje niż ten sam błąd popełniony, gdy ma się zestawów kilka. Szczególnie, że mówimy o branży, w której obraca się gigantycznymi pieniędzmi, a procent marży jest super niski, bo wynosi tylko kilka procent. Także przy dużej firmie te same błędy kosztują dużo więcej. Dlatego ja w tej chwili skupiam się na tym, żeby budować strukturę firmy i relacje międzyludzkie. Ja na ten moment nie zatrudniam żadnych ludzi z 2 względów. Po pierwsze, moja firma jest za mała na to, żeby już zatrudniać osoby, a poza tym ja jestem cały czas w trasie, a wiadomo, że jak kota nie ma, to myszy harcują. A druga kwestia jest taka, która jest dla mnie najważniejsza tak naprawdę. Zlecając pracę firmom zewnętrznym, mogę sobie wybrać najlepszych specjalistów, którzy specjalizują się w danej dziedzinie, danej wąskiej dziedzinie, robią to na co dzień, znają wszelkie pułapki już i co jeszcze jest mega ważne, to biorą odpowiedzialność za to. Bo jak pracownik popełni jakiś błąd, to za to płaci firma, ale gdy popełni błąd firma zewnętrzna, która bierze odpowiedzialność za to, no to wiecie, lepiej to wygląda dla firmy, szczególnie małej firmy. Firm na rynku jest oczywiście całe mnóstwo i cała sztuka polega też na tym, żeby znaleźć najlepszą dla siebie. Ja czasami korzystam z poleceń, a czasami po prostu szukam sama, daję jakąś tam pierwszą pracę i jak wszystko jest ok, to działamy dalej i pracujemy nad tym, żeby się dobrze zgrać, dobrze dobrać ludzi i usługi. Ja już przez te kilka miesięcy zdążyłam wybrać swoich partnerów biznesowych, którzy mnie wspomagają w prowadzeniu biznesu, no i teraz pracujemy nad wprowadzaniem zaawansowanych usług dobrze dobranych. Czyżby mnie ładowali? Hi. Speak English? Yeah. So next to this truck. And we load it from the gate. Is there the gate, like a dock? Yeah. No to jadę na załadunek. Także dzisiaj mowa o zwrocie VAT-u i ED z zagranicy. W przypadku gdy tankujemy, bo oczywiście w przedsiębiorstwie transportowym no, paliwo jest bardzo
mocnym kosztem, powiedzmy. Więc gdy tankujemy w Polsce, sprawa jest oczywista, jeżeli chodzi o zwrot podatku VAT. Natomiast problem pojawia się, gdy tankujemy za granicą, co zdarza się przecież bardzo często. Także jeżeli nie podejmiemy konkretnych kroków, nie przejdziemy konkretnych procedur, nie złożymy stosownych wniosków, to pieniądze, którymi moglibyśmy obracać w firmie, po prostu przepadają. Ja od samego początku działalności Imagination korzystam z usług Eurowag. Ta firma, jak pewnie dobrze wiecie zresztą, karty paliwowe, właściwie jedną kartę paliwową, mam tylko jedną kartę paliwową, jedną ciężarówkę, mam z Eurowag, tak samo opłaty za autostrady, także chodź tutaj, urządzenie do poboru opłat też właśnie, jak widzicie, z Eurowag. Jedno urządzenie na większość krajów Europy, czy nawet jak wykupuję, nawet jak wykupuję parking strzeżony, też właśnie mogę płacić kartą Eurowag. Jak wykupuję choćby Eurowinietę na Beneluxy też przez Eurowag i później wszystko mam w jednym miejscu, więc jest to dla mnie ogromne ułatwienie. Także teraz, gdy będę wprowadzać zwrot VAT-u, ja w ogóle nie widzę żadnej potrzeby szukania innej firmy, skoro z tą tak dobrze mi się współpracuje. Za każdym razem, gdy mam jakieś pytania, a na początku to jakie miałam pytania, ale dobra, no chcąc nie chcąc, no musiałam je zadać, nie? Były głupie, ale mówią, że nie ma głupich pytań. No, także ja za każdym razem, gdy czegoś potrzebuję, po prostu piszę maila do mojej opiekunki z prośbą o pomoc i ona od razu odzwania. Także bardzo fajnie nam się współpracuje, więc zwrot VAT-u będzie też przy Eurowag. I teraz tak, generalnie usługa jest bardzo elastyczna i możecie sobie dopasować ją do siebie, ale wersja podstawowa wygląda tak, że Eurowag składa wniosek, przechodzi całą procedurę w Waszym imieniu i wtedy czekacie kilka miesięcy na zwrot podatku, czyli na przelew z danego kraju. Ale jeżeli sami lubicie decydować o tym, co się dzieje z Waszymi pieniędzmi, to możecie sobie dobrać opcję dodatkową i wtedy Eurowag będzie finansować Wasze zwroty, co oznacza, że od razu pieniądze wpłyną na Wasze konto. Rzecz jasna, jest to usługa płatna, ale dzięki niej Wasze pieniądze od razu wracają na konto firmy, poprawiają cash flow i dzięki temu macie większą kontrolę nad budżetem firmy. Oczywiście usługa działa zarówno dla krajów należących do Unii Europejskiej, tak samo jak i dla krajów, które do niej nie należą. Czyli po prostu do wszystkich krajów. Unia Europejska i nie Unia Europejska, w skrócie. A wgląd do dokumentów jak zwykle macie przez portal klienta. Ten sam portal klienta, przez który zarządzacie sobie kartami paliwowymi, opłatami drogowymi, telematyką, czy wszelkimi innymi rzeczami, jeżeli chodzi o korzystanie z usług Eurowag. Generalnie jest to usługa stworzona dla tych, którzy chcą oddać ten ważny pion działalności firmy w ręce firmy, która zrobi to tak jak trzeba i dopilnuje, żeby Wasze pieniądze były jak najszybciej z powrotem na Waszym koncie. A Wy w tym czasie możecie się skupiać na prowadzeniu firmy, rozwoju firmy, na rodzinie, na własnym hobby, czy w ogóle na czymkolwiek tylko chcecie, ale nie na biurokracji. I tutaj pojawia się to odwieczne pytanie, ile wart jest nasz czas prywatny. Na dole zostawiam Wam mojego specjalnego linka, jest tutaj pod spodem w opisie. Wejdźcie na niego, zobaczcie co i jak. Jest tam też taka tabelka, gdzie możecie zostawić do siebie e-maila albo numer kontaktowy i z Eurowag ktoś do Was zadzwoni. Pamiętajcie, nie ma głupich pytań, ja już wszystkie zadałam i wiem, że nie ma. Teraz Was serdecznie pozdrawiam, dobrego dnia i powodzenia! Trzymajcie się, cześć!